Uncharted 4 to bez wątpienia jedna z najlepszych przygodówek ostatnich lat i przy okazji świetne zwieńczenie historii Nathana Drake'a. Jednak, tak jak przy wielu wielkich projektach, Uncharted 4 ma też swoją ciemniejszą stronę. Dziś opowiem Wam o kulisach powstawania Uncharted 4 i tego, jak ten projekt mógł po prostu nigdy nie wyjść. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN, wydawca książki Krew, Pot i Piksele. Więcej o tym powiem w dalszej części filmu. Uncharted to jedna z flagowych marek Naughty Dog, podobnie jak The Last of Us, pokazująca ich kunszt do opowiadania historii, a także dbałości o detale. Niby mogłoby się wydawać, że po 3 świetnych częściach, ostatnia, 4. już część przygód Nathana, będzie zrobiona bez najmniejszego problemu. Jak się niedługo mieli przekonać, no nie. Prace nad grą zaczęły się już w 2011 roku, kiedy to reżyserką gry była Amy Hennig, odpowiadająca za wcześniejsze odsłony. Cała ekipa wiedziała, że z racji, że ma to być pożegnanie z Nathanem Drake'em, trzeba doprowadzić do tego, żeby była jeszcze bardziej dopieszczona niż poprzedniczki. Już na pierwszym etapie prac postanowiono, że chcą wprowadzić jakiś pojazd i hak wspinaczkowy, aby urozmaicić formułę gry. Próbowano również pozbyć się pewnego dysonansu. Wielu krytyków wytykało, że w przerywnikach Drake był przyjaznym, sympatycznym gościem, jednak potem w trakcie gry bez mrugnięcia okiem zabijał z zimną krwią. Tutaj pojawił się pomysł, aby Nathan co jakiś czas w potyczkach używał tylko pięści, co by pokazywało, że bohater po tylu przygodach faktycznie się zmienił. Hennig założyła sobie, że oś fabuły będzie obracać się wokół niejakiego Sama. Wtedy był on przedstawiany jako stary partner Drake'a, który dopiero w ostatnich aktach miał okazać się jego bratem, a w finalnej wersji, jak dobrze wiemy, został przedstawiony jako brat praktycznie od samego początku. Pierwotnie Sam miał być głównym antagonistą, który miał żal do Drake'a za to, że zostawił go przed laty na pewną śmierć. W tamtej wersji stopniowo miało dochodzić do pogodzenia się obu mężczyzn, a potem mieli wystąpić przeciwko prawdziwemu antagoniście o imieniu Rave. W tamtej wersji siedział on za kratami razem z Samem. Co do produkcji gry, był to eksperymentalny okres wewnątrz Naughty Dog, ponieważ w tym czasie pracowano nie nad jedną grą jak do tej pory, tylko nad 2. Drugą z nich było The Last of Us, reżyserowane przez Bruce'a Straleya oraz Neila Druckmana. Na papierze mogło to wyglądać na rozsądną decyzję, ponieważ wielu innych deweloperów, pracując nad różnymi projektami jednocześnie, dywersyfikuje swoje ryzyko, jakby projekt nie wypalił. No i sam zespół też mógłby sobie wybrać, przy którym projekcie chce pracować, aby uniknąć wypalenia. No i niestety to podejście było zgubne dla Uncharted 4. W latach 2012 i 2013 wielu twórców przechodziło z Uncharted 4 do The Last of Us, co skończyło się tym, że z Hennig została tylko grupa niezbędnych ludzi na pokładzie. Współprezes Naughty Dog Ivan Wills przyznał, że przez to, że ludzie ciągle przechodzili z jednej ekipy do drugiej, nie nadążali z rekrutacją nowego personelu, aby uzupełnić braki kadrowe. Na początku 2014 roku wewnątrz Naughty Dog dużo się działo. Z jednej strony Druckmann i Straley świętowali ukończenie dodatku Left Behind do The Last of Us, ale z drugiej studio ogłosiło stan wyjątkowy, w trakcie którego miało dojść do prześwietlenia problematycznego pacjenta, jakim wtedy było Uncharted 4. Co do przebiegu i tego stanu, to tutaj było kilka wersji tego, co mogło się tam wydarzyć, ponieważ wiele rzeczy jest utajnionych przez różne umowy. Jednak najważniejsze dla nas jest to, że w marcu 2014 roku odbyło się spotkanie, na którym byli współprezesi Naughty Dog Ivan Wills oraz Christoph Balestra oraz reżyserką Uncharted 4 Amy Hennig. Po tym spotkaniu Amy Hennig wyszła ze studia i już nigdy nie wróciła. Niedługo potem odszedł też jej bliski współpracownik Justin Richmond i kilku weteranów z otoczenia byłej dyrektor. Innymi słowy, rozwalona koncepcyjnie gra Uncharted 4 została właśnie bez reżysera i innych kluczowych osób na pokładzie, a także weteranów studia. Pałeczkę reżyserską przejęli po Hennig twórcy The Last of Us, czyli Druckmann i Straley. Według niektórych źródeł wygryźli Hennig z tego interesu, jednak tutaj jest kilka wersji tych wydarzeń i pewnie całkowitej prawdy za szybko się nie dowiemy. Jednak Druckmann i Straley początkowo nie podchodzili zbyt przyjaźnie do projektu. Dopiero to skończyli mega hit, jakim było The Last of Us. Chcieli odpocząć, a tutaj ponownie muszą robić kolejny mega projekt, prawdopodobnie jeszcze trudniejszy niż poprzedni, ponieważ rozgrzebywane przez 2 lata Uncharted miało wyjść zaledwie rok później, w 2015 roku. Straley wspominał tamten okres słowami, że gra była w opłakanym stanie, brakowało komunikacji i zespół był zdezorganizowany. Zanim finalnie zgodzili się wraz z Druckmannem przystąpić do projektu, postawili warunek, że chcą mieć pewną swobodę artystyczną, ponieważ nie interesowało ich kontynuowanie historii rozpoczętej przez Hennig. Niektóre wątki w postaci zachowano. Został Sam,
Sam oraz Rave, a także gotowe obszary, w tym wypadku Szkocji i Madagaskaru. Jednak obok tego masa w połowie gotowego kontentu poleciała do kosza. Wśród kontentu było mnóstwo przerywników filmowych, nagranych kwestii dialogowych i animacji, na które studio wydało miliony. Nowi reżyserowie przeforsowali też, że ma to być ostatnia odsłona z serii Uncharted, tutaj z małą gwiazdką, w której główną postacią będzie Nathan Drake. Pomysł był już rozważany za czasów Henning, jednak dopiero teraz nowa ekipa postanowiła go klepnąć na 100%. Przez te wszystkie zmiany wydawało się, jakby ta gra powstająca od ponad 2 lat była kreślona od zera. W tamtym momencie wiele osób, które miesiącami pracowało nad danym kontentem tylko po to, aby teraz usłyszeć, że wyrzucają to do kosza, po prostu odchodziła z Naughty Dog. Jedną ze scen, która została zmieniona w finalnej wersji o 180 stopni, jest scena podczas aukcji, w której Nathan, Sam i Sally próbują ukraść krzyża Iverego. Pierwotnie miała tu się odgrywać sekwencja taneczna między Nathanem i jego żoną Eleną, która miała mieć bardziej czynny udział w tej pierwotnej wersji opowiadanej historii. Jak dobrze wiemy, pomysł z Eleną i tańcem został wyrzucony do kosza, jednak tutaj jako ciekawostkę warto dodać, że jako scenę pokazującą małżeńską relację Nathana i Eleny finalnie stała się scenka, w której Nathan gra w Crasha Bandicoota na PS1. W trakcie prac nad grą dochodziło również do licznych zamkniętych testów, w których devi obserwowali, jak gracze zachowują się w scenerii. Dosyć dużo zamieszania było przy ciężarówce, którą gracze mogli sterować i ten koncept w procesie twórczym raz był wywalany, raz był przewracany i tak w kółko. Finalnie grywalna ciężarówka nie znalazła się w grze, przy czym dla jasności od razu mówię, że nie chodzi tutaj o samochód terenowy z Madagaskaru. Zmieniła się także rola Sama względem pierwszej wersji. Tym razem od początku mieliśmy wiedzieć, że Sam jest bratem Nathana. Miał być on niczym taki diabeł kusiciel, który chce odciągnąć Nathana od spokojnego życia z żoną na rzecz kolejnej wielkiej przygody. W 2014 roku na targach E3 po raz pierwszy zaprezentowano Uncharted 4 Kres Złodzieja, a dokładniej trailer pokazującego rannego Nathana przedzierającego się przez dżunglę. Jednocześnie prowadził on rozmowę poza kadrem z Salim. Fani oszalili na punkcie tego trailera. Po powrocie z targu wszyscy zabrali się do roboty, chcąc przygotować grywalne demo do pokazania na grudniowych PlayStation Experience. Tutaj cały czas zakładano pierwotną datę premiery w 2015 roku, jednak już niedługo potem, po rozmowie szefów Naughty Dog z przedstawicielami Sony, podjęto decyzję o przesunięciu premiery na marzec 2016 roku. W trakcie PlayStation Experience w 2014 roku zaprezentowano 15-minutowe demo, w którym widzimy Nathana wspinającego się po skałach, a następnie walczącego z najemnikami. W finalnej wersji gry był to jeden z ostatnich etapów. Odbiór dema był bardzo pozytywny i utwierdził Naughty Dog, że jest to dobry kierunek. Jednak kolejna bomba miała dopiero nadejść podczas targów E3 w 2015 roku. To właśnie tutaj zaprezentowano prawdopodobnie najbardziej pamiętną scenę w pościgu w historii serii, a nawet pokuszę się stwierdzeniem, że w historii całej branży. Był to moment, kiedy Nathan i Sally przedzierają się przez miasto, aby dotrzeć do Sama i pomóc mu w odparciu najemników. Gameplay pokazywał dynamiczny pościg w samochodzie, co również było sygnałem dla graczy: zobaczycie, w grze będą samochody. Po zakończeniu targów odbiór był jeszcze bardziej pozytywny i wielu graczy, co tu się dużo dziwić, chciało jak najszybciej zagrać w tę grę. Jednak wewnątrz studia były też małe obawy, ponieważ zaprezentowana scena była efektem wielu miesięcy pracy i twórcy wiedzieli, że jest to najlepsze, co będą mieli do zaoferowania w finalnej grze. W teorii demo powinno pokazywać coś naprawdę wybitnego, aby pełna gra mogła się sprzedać i to faktycznie zadziałało. Jednak niepewność wynikająca z tego, że w ramach dema pokazali najlepsze, co mieli do zaoferowania, budził niepewność aż do dnia premiery. Była to też dodatkowa presja na zespół, który chciał dowieść jak najlepszy produkt. Od lipca 2015 roku większość w ekipie czuła się wypalona. Przed E3 praca szła w wielkim bałaganie, byleby tylko zdążyć za wszystkim. Niektórzy, którzy przeszli do Uncharted 4 prosto po zakończeniu crunchu przy The Last of Us, byli na skraju załamania nerwowego. W takiej atmosferze mijały kolejne miesiące. Koniec 2015 termin oddania Uncharted 4 wydawał się dla zespołu niczym oddech kostuchy na ich plecach. Pomimo rzekomej premiery w marcu 2016, studio musiało oddać gotową wersję już w lutym, którą będzie można zgrać do wydań pudełkowych, które wcześniej trzeba by wytłoczyć. Atmosfera wokół Uncharted 4 była tak nerwowa, że słuchy o rzekomym niepewnym stanie gry doszły do Shona Lydena, prezesa Sony Computer Entertainment America, pod którym były wszystkie firmy deweloperskie, w tym Naughty Dog. Pewnego wieczoru zadzwonił do Willsa z Naughty Dog, chwilę porozmawiali i Lyden zaproponował, aby wydać grę w kwietniu. Wills się ucieszył. Był to dodatkowy miesiąc, ponieważ termin oddania wersji dla tłoczni pudełek przypadał na 15 marca w wypadku Europy i 18 marca na resztę świata. Stało się. 10 maja 2016 roku na półki sklepowe w końcu, po tylu latach, trafia Uncharted 4. W pierwszym tygodniu sprzedaż wynosi 2 700 000 egzemplarzy na całym świecie. Cała prasa działa z zachwytu. Gracze czuli, że dostali jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat. Czyli co? Happy end? No nie. Przez wypalenie wielu deweloperów opuściło Naughty Dog, inni pobrali długie urlopy. Gra, która powstawała około 5 lat, w pewnym momencie, gdyby coś poszło nie tak, może nigdy byśmy nie dostali
tej świetnej gry. Informacje do tego odcinka pochodzą z książki Krew, pot i piksele, które otrzymałem od wydawnictwa SQN, które jest partnerem tego odcinka. Książka jest niezwykle ciekawa i oprócz Uncharted 4 znajdziemy tu rozdziały o m.in. powstawaniu Pillars of Eternity, Stardew Valley, Dragon Age Inquisicja, Destiny, a nawet znalazł się tu rozdział o naszym polskim Wiedźminie 3, gdzie każda z tych historii pokazuje, ile ludzie, którzy dostarczyli nam tak świetne tytuły, często płacili wysoką cenę pod kątem własnego zdrowia, czy w niektórych wypadkach spisania na straty przez rodzinę i bliskich. Link do książki zostawię Wam w opisie tego filmu. Bardzo polecam Wam się z nią zapoznać. Tyle ode mnie. Dzięki SQN za dostarczenie nam materiału do tego odcinka, a my się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.